Wielu z Was pyta mnie, jak wygląda polski rynek nieruchomości w porównaniu z krajami europejskimi, a niektórzy publikują również komentarze na tym kanale i te komentarze nie zawsze są prawdziwe. Niektórzy piszą, że my pewnie tak jak Węgrzy pójdziemy linią niesamowitych wzrostów cen. Dobrze, że nikt nie mówi o Turcji, bo tam to już jest przypadek specyficzny. A tak naprawdę warto wiedzieć, w którym miejscu jest nasz rynek nieruchomości. Gdzie my jesteśmy w Europie? Czy w czołówce państw, w których nieruchomości drożeją, czy też nie? Czy może rozwijamy się inaczej niż Europa? I z tego wszystkiego, mam nadzieję, wyciągniemy wnioski. Tym bardziej, że warto wiedzieć, że na przykład ta mapa, która pokazuje skalę wzrostów cen nieruchomości w państwach, które raportują do Eurostatu, bo wszystkie te dane będą tutaj pochodziły z Eurostatu, no przekłamuje troszeczkę, bo w zasadzie według tej mapy to jesteśmy bardzo blisko wzrostów w Turcji, na Węgrzech, w Czechach, a to nie do końca może jest prawda. Jak wygląda prawda? I dlatego w tej audycji omówimy indeksy cen nieruchomości w porównaniu z Polska z państwami o mniejszych gospodarkach, o większych gospodarkach, w porównaniu z inflacją. Porównamy też takie kraje jak Polska, Hiszpania, Francja, co nas różni, a co nas łączy. No i też omówimy tych Węgrów i zastanowimy się, czy to tak może wyglądać jak w Polsce. Ale zanim przejdę do audycji, to przypominam, że tradycyjnie na stronie Symen24 znajdziecie tę samą audycję, za to wykresy i na przykład definicje rzeczy, o których mówię w takiej formie bardziej statycznej, więc zachęcam sprawdzać tę stronę. Zachęcam również do pisania nam w komentarzach propozycji nowych tematów, do uczestnictwa na naszym serwerze Discord, no i do wspierania naszego kanału i oczywiście subskrybowania, no bo to jest najważniejsze, żeby być na bieżąco z rynkiem nieruchomości. Dlaczego powiedziałem, że ta mapa nie do końca podaje prawdziwe wiadomości? No zobaczmy w ogóle, jak zmieniał się rynek nieruchomości w Europie. To są indeksy cen, czyli jak one rosły. Poziom 2025 roku to był poziom 100. I tutaj pewnie widzicie jakiś chaos. Gdzie jest Polska? Co się dzieje? Dlaczego niektóre linie idą w górę, a niektóre w dół? I teraz dla większej przejrzystości pokażę Wam najpierw porównanie Polski z tymi większymi gospodarkami, takimi zresztą uważanymi tradycyjnie za bardziej stabilne, czy za takie stare gospodarki. Na dole ta dolna kreska, no to są Włochy i powiem szczerze, nuda w tych Włoszech, nuda, ale do tych Włoch wrócimy, bo ta nuda może być tylko pozorna i żeby to nie było przekonania. Zobaczmy sobie natomiast tak, większość państw, Holandia i wiele innych państw miało taki moment, kiedy rosły i nagle się zatrzymały. Spadek czy zatrzymanie rynku to był czasami czwarty kwartał 2022, czasami pierwszy kwartał 2023 i zresztą podobnie w Polsce. To Polskę wyróżniłem tymi kropkami, żebyśmy ją wyraźniej widzieli. Również było spowolnienie, no może nie załamanie rynku, tak jak na przykład w Holandii, która była gdzieś tam kiedyś na szczycie, a teraz ceny spadają, ale później nastąpiło odbicie. Drugi kwartał to jest odbicie i prawdopodobnie trzeci kwartał to jeszcze większe odbicie, nawet ja jestem o tym przekonany, że tak będzie, dlatego, że po prostu jest to efekt programu Bezpieczny Kredyt 2%. Ale można powiedzieć, że Polska zachowuje się podobnie jak rozwinięte gospodarki i na ich tle, no może w odróżnieniu od tych Włoch, nie wyróżnia się jakoś specjalnie. Idzie ogólnie z tym trendem, gdyby nie to
ostatnie zawirowanie. Jak to wygląda, gdybyśmy porównali Polskę z krajami o znacznie mniejszych gospodarkach? I tutaj znowu pokazuję kreska Polska, to te kropeczki, żeby było wyraźniej widać. No i widzimy, że ze wzrostami cen nie nadążamy tak jak w innych państwach. Nie wiem skąd biorą się jakieś poglądy, które mówią, że Polska akurat musi iść dokładnie tak jak tamte państwa. Przecież w tamtych państwach bardzo często inflacja jest zupełnie inna niż w Polsce, może nawet wyższa, co widzimy właśnie na przykładzie. To są przykłady w ogóle skumulowanej inflacji, czyli nie tej inflacji, która jest dzisiaj, tylko tak jak ona miała, załóżmy ceny były, coś kosztowało 100 zł, czy 100 forintów, czy 100 euro w 2015 roku, ile ono dzisiaj kosztuje w tych państwach wybranych. No i widzimy, że my nie możemy się mierzyć z Węgrami, nie możemy się mierzyć w skali inflacji, czyli przebić wielkością inflacji z Litwą. Po prostu nasza inflacja jest niższa niż w tamtych krajach, więc nic dziwnego też, że tam ceny mocniej rosną, ale jest to wzrost, bym powiedział, taki wynikający mocno z inflacji, bo inflacja ma to do siebie, że po prostu ona jest dlatego często, że ludziom się wyobraża, że ma być inflacja, no to będzie drożej i to takie nasze przekonanie, skoro jest inflacja, no to będzie jeszcze drożej. Tak się zachowujemy. Jeżeli jesteśmy sprzedawcami, no to podnosimy ceny i nakręcamy w ten sposób inflację. To oczywiście nie jest jedyny powód inflacji, no bo tych powodów jest wiele więcej, ale no, to jeden z takich zjawisk, które też trzeba brać pod uwagę. I teraz jak to wygląda sytuacja, kiedy byśmy porównali Polskę do 4 innych państw, takich dość wybrałem je specjalnie. Dlaczego? Francja jako państwo rozwinięte, to taka linia w miarę stopniowego wzrostu i zobaczcie, że we Francji w zasadzie dzieje się to samo co w Polsce, czyli ceny rosły, no oczywiście rosły wolniej, potężniejsza gospodarka, nie tak bardzo rosły, zresztą tam jest duży segment najmu, udział najmu, ludzie często wynajmują znacznie częściej niż w Polsce, nie są tak często właścicielami. I teraz ostatnio spadek, nawet powiem, że w trzecim kwartale trochę jeszcze dalszy kontynuuje się spadek cen nieruchomości we Francji, przynajmniej tak oni twierdzą, a w Polsce wzrost. No, inaczej niż nagle wyglądamy niż Francja. Dlaczego? Znowu przypominam, bezpieczny kredyt. Ale spójrzmy się tak na tą Hiszpanię. Tu był szczyt. 150 punktów indeks osiągnął i dołek i dzisiaj też jeszcze nie wróciliśmy na te poziomy sprzed mniej więcej 15 lat. 15 lat rynek hiszpański nie dociera do poprzednich poziomów, a gdybyśmy znowu uwzględnili inflację w Hiszpanii, no to jesteśmy jeszcze niżej. We Włoszech powiedziałem, że jest nuda i spokój. Tam ceny się niespecjalnie zmieniają. Ten indeks taki jest bardzo płaski, ale też zauważmy, tutaj była górka i poziom obecny, dzisiejszy poziom cen nominalnych we Włoszech również do tych poziomów nie doszedł. Co to może oznaczać? No to przede wszystkim oznacza to, że rynki nieruchomości nie drożeją wiecznie. I w rozwiniętych państwach widzimy, że nie drożeją i wcale inaczej być w Polsce też nie musi, chociaż na razie rośnie. Dlaczego rośnie? No między innymi dlatego, że są jakieś programy pomocowe skierowane do strony, nie do strony podażowej, tylko do strony popytowej i dające wprost pieniądze, bo program bezpiecznego kredytu 2% to jest program dawania dostępu do tańszych pieniędzy, właściwie tańszego dostępu do pieniędzy. No i jeszcze raz wróćmy do tych tak przez niektórych ukochanych Węgier i cóż tutaj widzimy? Te kropki to jest linia indeksu cen nieruchomości dla krajów Unii Europejskiej. Natomiast
Polska na zielono i Węgry. Taka wielka rakieta cenowa i tutaj jakieś już zatrzymanie, coś się dzieje. Zresztą na Węgrzech jest o tyle ciekawie, że tam są potężne programy wspierające zakup mieszkań. Troszeczkę inaczej skonstruowane niż w Polsce, bo to są często na przykład obniżenie VAT-u, no jakieś tam dodatkowe kredyty, ale to jest troszeczkę inaczej, nie dokładnie tak jak w Polsce. I na Węgrzech też jest ciekawe to, że oni mają program, czy też preferują osiedlanie się w małych miejscowościach. Czyli nie chcą wszystkich widzieć nie chcą widzieć takiego runu na centra miast, tłoczenia się ludzi w miastach. No to jest powód po prostu, dlaczego tak jest, no bo nie chcą, żeby wszyscy mieszkali w Budapeszcie, chociaż to miasto jest piękne. To oczywiście troszkę przesada, co ja powiedziałem, ale generalnie o to chodzi. W 2024 roku te programy pomocowe ulegają pewnym zaostrzeniom, nie tyle likwidacjom, tylko po prostu będzie trudniej dostać niektórą pomoc. Na naszej stronie Symon24 możecie sobie przeczytać, co dostają Węgrzy i w związku z tym ciekawe, co będzie. Czy będzie rzut teraz na zakupy, czy też Węgrzy są w ogóle zniechęceni inflacją, wysokimi stopami procentowymi i na razie się wstrzymali z zakupami. Warto przypomnieć też, że w takich krajach na przykład jak Norwegia, jak właśnie Francja, jak Niemcy, jak Szwecja i nie tylko, raportowane jest stygnięcie rynku nieruchomości w różnej skali. W Niemczech i w Szwecji wręcz czołowi deweloperzy z tamtych krajów wstrzymują budowy. Po prostu powiedzieli stop. W Niemczech zaniepokoili się, bo oni by chcieli, czy rząd by chciał, żeby budowane było około 400 000 mieszkań rocznie, a jeżeli zostanie zbudowanych 200 000, to będzie bardzo dobry wynik. No oczywiście problem mieszkaniowy, zwołanie szczytu mieszkaniowego, danie różnych programów, to działo się w Niemczech, pomysłów na różne programy, krytyka tych programów ze strony osób niezadowolonych, mówienie, że to są odgrzewane kotlety, ale te programy, na przykład jeden z pomysłów to jest dodawanie wsparcia podaży. Mówienie, dostaniesz ulgę podatkową, jeżeli będziesz budować mieszkanie, które potem przeznaczysz na sprzedaż czy na wynajem. To oznacza, że wspieramy podaż, mówimy budujcie, ale budujcie ostrożnie i nie liczcie na to, że wasi klienci wam więcej zapłacą, bo oni nie dostaną więcej pieniędzy. U nas powiedziano tak, słuchajcie, deweloperzy i wy sprzedający mieszkania na wolnym rynku, teraz właśnie pewnej grupie kupujących my damy dostęp do większej ilości pieniędzy, oni będą sobie mogli na więcej pozwolić, więc wy im sprzedawajcie. Ci deweloperzy i ci sprzedający na wolnym rynku natychmiast powiedzieli, aha, no to trzeba podnieść ceny, skoro więcej chętnych, większa konkurencja, to wykorzystajmy ten moment i nie ma powodu, żeby się obrażać na tych sprzedających, na tych deweloperów, bo oni się zachowali zgodnie z tym, co dyktuje rozum w sytuacji handlowej. Po prostu handlu nie bardzo da się oszukać. Czy można Polskę porównywać z takim krajem jak Litwa? No, to raczej chyba nie. Powiedzmy sobie szczerze, nie dlatego, że my jesteśmy lepsi od Litwinów, tylko jest nas po prostu wielokrotnie więcej. Wilno w odniesieniu do Polski to nie jest jakieś wielkie miasto. Podobnie to wygląda z innymi tymi małymi krajami, więc twierdzenie, że polski rynek nieruchomości ma się rozwijać dokładnie tak jak litewski, estoński czy jakiś maltański wręcz, no jest lekko przesadzone. Tak naprawdę, nie chcę być złośliwy i proszę tego tak nie zrozumieć, ale w takich małych krajach czy w takich małych miastach wystarczy zbudowanie osiedla 5 bloków i już można wstrząsnąć rynkiem nieruchomości, co u nas jest po prostu niemożliwe. Czy my
w takim razie możemy się porównywać z Niemcami, z Francją, z Holandią, innymi krajami. Też nie do końca, dlatego że po pierwsze u nich te potrzeby mieszkaniowe były zaspokajane dużo wcześniej i oni są majętniejsi w te swoje mieszkania, w nieruchomości. Mają też inny model, czyli też inną, powiedziałbym, nie chcę nazwać, ale może, inną kulturę mieszkania. Wielu z nich po prostu woli albo musi i akceptuje to mieszkanie jako najemca. Mieszkają, są najemcami. W Polsce jest tradycja posiadania mieszkania. W Polsce jednak nastąpił też ruch takiego mocnego wykupywania mieszkań i trzymania ich, nie puszczania ich ani w najem, chociaż ta liczba wynajmujących ogromnie wzrosła w ciągu ostatnich lat kilkukrotnie, wielokrotnie. Natomiast to kupowanie i trzymanie mieszkania, o czym mówiłem już w innych audycjach, nie jest najlepszą inwestycją, bo niekoniecznie na tym zarabiamy. Niektórzy mówią, dobrze, oni trzymają, kupili te mieszkania i trzymają, bo to kupili dziadkowie dla wnucząt i już chcą zabezpieczyć ich byt, bo akurat teraz mają pieniądze, a wnuczek tam zamieszka za 5 albo za 10 lat. Okej, ja przyjmuję to tłumaczenie, ale to znowu oznacza, że za kilka lat po pierwsze, albo ci wnuczkowie nie będą tworzyli popytu na mieszkania, albo oni będą sprzedawali te mieszkania, bo dziadkowie kupili im te mieszkania w miejscu, gdzie ci wnuczkowie być może wcale nie chcą mieszkać. Czyli z jednej strony albo nie będą tworzyli popytu, albo będą zwiększali podaż. Podobnie tak jak ci, którzy takim owczym pędem kupowali mieszkania po to, żeby je mieć, bo są lepszą lokatą, są gwarancją kapitału, ale nic z nimi nie robią, bo się boją wynająć. I tak jak oni działali stadnie, je chomikując te mieszkania, tak samo również mogą stadnie je sprzedawać. O tym trzeba pamiętać. W którą stronę pójdzie nasz rynek nieruchomości? No i tutaj też trzeba spojrzeć się mocno na lokalność rynków i na prognozy demograficzne. Prognozy demograficzne dla większości miast w Polsce mówią, że tam ludności raczej będzie ubywać. Nawet mówi się w prognozach, że ludność będzie się przeprowadzała do gmin pod wielkimi miastami, że będą zyskiwały, zresztą pokazywałem Wam w którejś audycji taką prognozę, gdzie pokazywano, że te powiaty, które są pod Poznaniem, pod Warszawą, pod Krakowem, czy tam koło Białegostoku, będą one zyskiwały, a tak naprawdę to te gminy najbliższe tych miast będą zyskiwały nowych mieszkańców, bo jest trend z dużych aglomeracji. Tak teoretycznie mówi prognoza demograficzna i trzeba ją brać pod uwagę, ale to zanim zadzieje się demografia, to też poczekamy. Bliższe nam, zanim odczujemy te skutki zmian demograficznych, bliższe nam są na pewno zmiany gospodarcze. Jeżeli program takiego sypania pieniędzy w popyt będzie kontynuowany dalej i będzie wzmagany, no to nie dziwmy się, że będą rosły ceny mieszkań. Jeżeli te pieniądze zostaną zatrzymane, no to już ten impuls wygaśnie. Ale teraz może się zdarzyć, że i oby tak się zdarzyło, że nasza gospodarka będzie się poprawiała, że będziemy już wychodzili ze strefy tej wielkiej czy też dużej inflacji, zależy jak kto woli, że stopy procentowe będą spadały i wtedy to kredytowanie będzie bardziej dostępne dla innych ludzi. Wobec tego oni też będą mogli ruszać po zakup mieszkań, oczywiście jeżeli ich ceny nie zostaną wywindowane gdzieś pod chmury w niebie z powodu tego rozdawnictwa teraz pieniędzy, co widzimy niestety ten bardzo mocny wzrost cen. Program jest fajny, znaczy dano komuś pomoc i te osoby są zadowolone zapewne, że z tej pomocy skorzystały, ale inni, ci, którzy na to nie mogą liczyć, są już mniej zadowoleni, no chyba że są na pozycji sprzedających. Ale też powiedziałem, że to są czynniki, które mogą rynek napędzać, ale pamiętaj, że u nas te rynki są lokalne, że
różnice między miastami są spore. Mówimy często, wszyscy chcą mieszkać w Warszawie, a niewielu chce mieszkać na przykład w Zielonej Górze albo w jakimś innym mieście. Ale też musimy pamiętać, że w tej Warszawie ilość mieszkań na 1000 mieszkańców już w tej chwili jest znacząco wyższa niż w tej wspomnianej Zielonej Górze. To znaczy, że te potrzeby mieszkańców są trochę bardziej zaspokojone. Ciekawym też elementem będzie to, co się stanie z problemem mieszkań rzucanych na tak zwany krótki najem. Bo są miasta, w których spora liczba mieszkań przeznaczona jest właśnie na ten krótki najem dla turystów czy dla biznesu. No i niektóre miasta na świecie, to podobno Nowy Jork, nie wiem, nie sprawdzałem, to ktoś z Was napisał, że taka jest prawda. Może ktoś mieszka w Nowym Jorku, powie więcej na ten temat, ale też inne miasta już zaczynają, europejskie niektóre zaczynają ograniczać możliwość tego krótkiego najmu i generalnie rozwiązanie w sprawie tego krótkiego najmu ciągle liczymy, że Unia coś z tym zrobi, chociaż to się mocno przeciąga. Niemniej jednak trzeba pamiętać o oporach sąsiadów, którzy nie chcą mieć obok takich mieszkań w krótkim najmie, o sprawach podatkowych, próbie opodatkowania, o konkurencji i też lobby hotelowym, które nie jest zadowolone, o wielu ludziach. Jeżeli by te mieszkania z tego krótkiego najmu również zaczęły trafiać na rynek najmu, no to cóż, zacznie się gra rynkowa i będziemy się mocno zastanawiali, za ile mogę kupić mieszkanie, a za ile mogę je wynająć. Jeżeli już mamy wielokrotny wzrost osób, które wynajmują mieszkania i pulę tych mieszkań coraz większą do wynajęcia, no to nic dziwnego, że ten rynek nie rośnie zbyt dynamicznie i nie rośnie tak, a czy nawet jest w tej chwili w stagnacji, w porównaniu z rynkiem osób chętnych do kupienia mieszkania. No cóż, mam nadzieję, że porównanie Polski i Europy trochę rozjaśniło i pokazało, że Polska nie jest ani w czołówce najwyższych wzrostów, ani w czołówce spadków, że nie przodujemy ani nie dołujemy gdzieś w tych statystykach. Jesteśmy gdzieś tak w środku, w takim rozsądnym w miarę środku. Nasz rynek się rozwija, oby jak najlepiej i oby rządzący w Polsce znajdowali rozwiązania, które będą wspierały rozwój rynku nieruchomości, które będą wspierały dostępność mieszkań, ułatwiały budownictwo, ułatwiały zarabianie na tym rynku godnych pieniędzy. I cóż, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Przypominam jeszcze raz, że wykresy, definicje opowiedziane tutaj znajdziesz dokładniej na stronie symen24.pl. Zachęcam, tam znajdziesz również szkolenia o obrocie nieruchomościami. Zapraszam do naszego serwera na Discordzie, tam czasami toczą się ciekawe dyskusje, to takie nasze nowe środowisko wymiany poglądów. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający dostają więcej, oraz do sugerowania nam tematów audycji, które chcesz, żebyśmy zrobili. Cześć, trzymajcie się.